Siema, siema. W dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak ściągam głowicę w Peugeotie 106. Zapraszam i miłego oglądania. Zacznę tak od szybkiego wprowadzenia. Ostatnio ściągnąłem już kolektor wydechowy, dolotowy, podstawę termostatu, podstawę cewki, cały osprzęt, czyli alternator. Zlałem olej, zlałem płyn chłodniczy, wyciągnąłem chłodnicę. No i wydaje mi się, że dzisiaj zostanie mi tylko założyć tutaj blokadę na wałku i w tym miejscu na kole zamachowym zdjąć pasek rozrządu, no i ściągnąć dekiel. Zostaną tylko śruby głowicy do odkręcenia, no i będziemy mieli ją na wierzchu. Zobaczymy, w jakim stanie jest uszczelka. Jeśli chcecie zobaczyć, jak demontowałem te wszystkie elementy, to zapraszam do poprzednich odcinków. Więc tak, musimy zdjąć osłony rozrządu tutaj i tą niżej, odkręcić kółko i robimy to z tego, co mi wiadomo, z tego miejsca. Więc będę musiał odkręcić też to trzymanie węża chłodniczego i potem to już prosta robota w teorii. Mam nadzieję, że dzisiaj dosyć szybko się z tym uwinę, no bo dzisiaj warun nie pozwala. Jeśli wejdę z garażu, no to słychać, nie jest przyjemnie, deszcz kropi, więc chcę jak najszybciej to dzisiaj skończyć. Oczywiście głowicę będę ściągał z wiedzy, którą pozyskałem w internecie, a dokładnie jednego filmiku na YouTube, który zalinkuję w opisie. Tam będzie wszystko na pewno dokładniej wyjaśnione niż u mnie i każdy krok po kolei pokazany. A jako bonus ewentualnie wrócę do tego zawieszenia, spróbuję wybić drążek kierowniczy. Mam nadzieję, że starczy mi na to czasu. No to bierzemy się za robotę. Jeszcze klasycznie taka polecajka z mojej strony. Bardzo fajne rękawiczki nitrylowe. Zamówiłem sobie 400 sztuk, żeby była darmowa dostawa, dostępne na Allegro. Niecałe 13 zł, więc rwą się chyba tak jak wszystkie, a przynajmniej nie kosztują dużo. No i dzisiaj koniecznie muszę zamówić sobie statyw, no bo gdybym mógł w ten sposób, ewentualnie w ten, ustawić sobie na stałe aparat, to materiał byłby na pewno dużo bardziej przejrzysty i byście widzieli po prostu więcej, co się dzieje. W tym momencie no nie mam gdzie ustawić aparatu, żeby z tej strony pokazywać, co robię, no bo tutaj żadnej szafki ani nic nie ma, więc jakoś sobie muszę poradzić. Mam nadzieję, że będzie dobrze. No i chciałem też podziękować za super dobry odbiór ostatniego odcinka. Mimo że był prawie godzinny, to pisaliście mi znajomi widzowie, że czas się nie dłużył, że się podobało, więc naprawdę cieszę się. Jest mi niezmiernie miło, że wychodzi, że taki amator też może zrobić jakiś jakościowy materiał. Więc no, postaram się, żeby było tylko lepiej i nie popsuć, nie przesadzić. Jak coś, to dawajcie znać. W ogóle super śmieszny jest ten filtr kabinowy. Niektórzy muszą rozbierać tam pół deski rozdzielczej, dostawać się nie wiadomo gdzie, zajmuje to 3 godziny, a u mnie to jest wyjęcie takiego druciaka, jak do mycia w kuchni naczyń i wsadzenie nowego. Cały filtr kabinowy. A jaka prostota? Nie działa, ale za to łatwo go wymienić. Już miałem rozwiązanie swojego problemu, szeroki kąt z tej perspektywy, fajnie było widać wszystko. Ale się popsiło samo, nie wytrzymało, cienkie łączenie. No i co ja teraz zrobię, biedny? Postawię telefon tak, oprę, o, będzie śmigać. Nie ma takiego problemu, co się rozwiązanie nie znajdzie. Prima sort. O, jeszcze telefon mi spadnie, może lepiej nie, a może i tak. Zobaczymy, co będzie. No nie mogę, teraz mi się to urwało. Już nie mam w ogóle jak zaczepić. Dajcie spokój, takie ładne było. Szybkie. Dobra, załóżmy, że teraz jest ok. Działa, możemy tutaj teraz kręcić. Kable trochę przeszkadzają, ale najważniejsze widać. W telefonie proszę nie spadnij. Tu będzie pewnie 10. I z drugiej strony pewnie to samo, tak to więcej tu nie widzę chyba. Tej górnej osłony. Z dwóch stron tylko 10. Mam tylko małą, cichą nadzieję, że nie będzie za bardzo zbierało szumu tego wiatru. Całe w jakimś smarze oleju. To w sumie tylko ruszyć, a tak to idzie palcem. O, super. Pasek. No nie wygląda na super świeżynkę. Od razu z zewnątrz. Taki jakby wyślizgany od zewnątrz. Gdzieś tarła może osłona czy coś. Zaczyna się ciekawie. W środku jest pofalowany ten plastik od temperatury.
albo po prostu od tego oleju, od tej chemii. O, od razu jakie ładne pudełeczko na śrubki, pięknie. Później oczywiście, żeby nie było, to będzie wyczyszczone. Miękka śruba na zewnątrz, giga twarda w środku, a przynajmniej trochę poszła. O, dobra, idzie. Miałem mówić, że najlepiej jak się ukręci. Słuchana jest. I teraz z tego co oglądałem, to ten otworek ma pójść gdzieś tutaj i będzie można wrzucić na przykład wiertło 8, żeby zablokować po prostu całe to kółko. Tutaj są 3 osłony, górna, środkowa i dolna. No górną przed chwilą zdjęliśmy. Środkowa, tu ma jedną śrubkę, tam jest zaraz druga. Widać jak wystaje, ta jest brudniejsza. No i przed zdjęciem kółka jeszcze zablokujemy tutaj rozrząd i dopiero będziemy odkręcać na dole. No dostęp do tej środkowej osłony jest słaby, ale już jedną śrubę tą brudną poluzowałem, z tą drugą byle ruszyła, bo tak to pójdzie palcami, tylko operować tutaj, no tego właśnie nienawidziłem Saxo, robiąc z tatą samochód, bo to on mi wszystko pokazywał co i jak, źle świeciłem latarką, bo sobie, a nie jemu, i tak się nauczyłem pracy. Także specjalne podziękowanie dla mojego taty, bo wiem, że ogląda, bo gdyby nie on, to nie istniałoby coś takiego jak moja miłość do motoryzacji. To on mi pokazywał Top Geara, z nim oglądałem początki Kubicy, MotoGP, a potem zawsze jak on coś długo przy naszych samochodach, potem przy moich mi robił, ja się uczyłem, potem coraz więcej ja mogłem robić, a on tylko doglądał, czy wszystko jest ok. Więc to dzięki niemu teraz nagrywam te filmiki. Jak coś, okazało się, że pod łapą silnika jest jeszcze jedna śrubka trzymująca tą środkową osłonę, więc ją też muszę teraz wykręcić, a dostępu to nie ma. Pewnie płaskim byłoby łatwiej, ale musiałbym się przejść do skrzynki i przyznać, że nie dam rady. Ale dzisiaj póki co używałem tylko klucza 10. Co prawda odkręciłem dopiero 6. śrubę, ale wszystko 10, więc jest jakiś progres. No i wyjeżdżam z środkową osłoną. Tutaj są jeszcze przewody, więc one trochę przeszkadzają. Też są w tej niestety otulinie popękanej. Nie wiem, czy ją mogę jakoś wymienić, czy nie. Czy jest to legalne, czy przyjedzie policja, czy w ogóle jest to dostępne, czy zaprzątać z tym głowę. Na czym to się jeszcze trzyma? No nie musimy, że gdzieś jeszcze jest 4. i... O, dobra, trzeba od dołu Dobra, nie opiszę tego, trzeba pogimnastykować się, żeby wyszło. Aż wyjdzie. Dlaczego te przewody tutaj tak mi przeszkadzają? Nie będę tego czujnika A nie, to jest tylko wsuwany. Dobra, mi tutaj kable przeszkadzają, a ten chyba czujnik stuków, czy coś takiego mi wadził. No nie chcę tego połamać. Jak to ma wyjść? Jak to wymyślili, że to ma wyjść? Na tym jeszcze był przewód, ten co idzie do alternatora. Ten więc to mi to jeszcze trzymało, tą środkową osłonę. I już widzę wyjeszczenie, że odsłonił mi się napinacz rozrządu. No to teraz kulturalnie sobie obrócę do tego Top Dead Center. Tutaj idzie klucz 22. No i ustawiamy sobie, żeby dobrą stronę kręcił. Chyba tą. Tak wchodziło. O, dobra. Cyk. I tu jest chyba ten otworek. Nie jestem pewien, ale tak to wygląda. A czy zrobiłem to dobrze, to się okaże dopiero przy zdjęciu już głowicy. No bo to jest chyba położenie, że 2 środkowe tłoki jakby dochodzą do samej góry. Wchodzi chyba już to? Jak krótko to wchodzi? Chyba jeszcze ciut obrócić muszę. Delikatnie. O, nie wiem, czy nie za bardzo teraz obróciłem. Kurde, no takie jest. A nie, wchodzi, dobra. Nie czuję, żeby to było pewne. Może dam grubsze wiertło. 10. No i 10 siedzi, tak bym powiedział, chyba stabilniej. Tak, te przewody mi to wszystko wyjmują. Aidze. Dobra, no mi się wydaje, że tak jest zablokowane, chociaż jest bardzo lekko. Więc tak to chyba zostawiamy.
Teraz, żeby to się nie obróciło, jeszcze tam przy kole zamachowym muszę zablokować, ale tam będzie mniejsze wiertło. W ogóle teraz, robiąc szybko jeszcze research, widziałem w internecie, że często sobie ludzie odkręcają całą łapę silnika. No i w sumie jestem ciekaw, czy będzie mi to potrzebne. No głównie po to, żeby dostać się do napinacza wygodnie i zdjąć ten plastik, z którym ja się siłowałem. Ale jak patrzę, jest tutaj wystarczająco raczej miejsca, żeby założyć klucz, więc chyba nie będę potrzebował takich udogodnień. Kółko już tutaj jest zablokowane. Trochę jest luzu, zaraz to pewnie zmienię na coś grubszego. Trochę też nie rozumiem, jak to jest. Próbowałem to zablokować wiertłem 10. To jest chyba do betonów. No jest jakby 10. Kiedy wziąłem 9 do drewna, to sama 9 już jest grubsza. Czyli co? 10 do betonu jest 8 do drewna? Jaki to ma sens? Poza tym wsadziłem właśnie tą 10 do drewna, która pasuje tutaj jak ulał. Sztywniutko siedzi, nic nie chodzi, nic nie lata, więc to już jest bezpieczne i tego oczekiwałem, bo no nie czułem się zbyt pewnie. No i teraz zostanie zablokować tylko tutaj koło zamachowe, tylko akurat jest w takiej najgorszej pozycji, że trafiłem na ząbka. Spróbuję tak poruszać milimetr tutaj u góry na przykład. I tu może drgnie, żeby przeszło. Jeszcze troszeczkę brakuje. Przez chwilę myślałem, że to jest ten mały otwór, ale tutaj chyba do niczego się nie dostanę. Ten duży, jak widać, no nie ma tutaj o co zablokować. I jest ten mały obok, który jak widać ładnie przechodzi i blokuje nam zamach. On tutaj raczej będzie siedział i się nic nie powinno stać z silnikiem, mam taką nadzieję. Nie wiem, czy robić sobie jakieś znaki jeszcze. Tam może coś zaznaczę na wszelki wypadek. No mam te blokady, ale przezorny zawsze ubezpieczony. Ja rozrząd w sumie poza składaniem silnika w Mazdzie to wymiany rozrządu nie robiłem nigdy sam. Więc w sumie mój pierwszy raz. Co do samego paska rozrządu, wygląda on chyba całkiem świeżo, całkiem ok. Z zewnątrz, no tak jak już wcześniej pokazałem, jest taki jakby się ślizgał po czymś dosyć mocno. Nie wiem, czy któraś osłonka, czy może napinacz. Lepiej, żeby po napinacz się nie ślizgał, ale też no nie wiem, czy jest specjalnie sztywny, czy tak luźny powinien być rozrząd. No bo to jest jednak spory skok, więc nie wydaje mi się, żeby ten napinacz był jeszcze w stanie używalności. Będzie zmieniony razem z pompą wody, więc to chociaż tyle odejdzie ewentualnego problemu w przyszłości. Odkręcę koło pasowe i będę mógł zdjąć ostatnią osłonę. Tutaj mamy 13. O, dobra. Myślałem, że to będzie dużo mocniej przykręcone. Tutaj trzymam na wszelki wypadek, żeby żadnego bujnięcia nie było, żeby na pewno się nie obróciło. Tylko do tej górnej się nie dostanę grzechotką. To pewnie z tego powodu najpierw radzili odkręcić koło pasowe i ściągnąć plastik, a potem dopiero ustawiać top dead center. Żeby można było sobie obrócić i odkręcić wygodnie koło pasowe. Tu się trochę sypie. Nie no, ale bez dziur na szczęście. Twarda blacha jeszcze. Już paluszkiem. I co, i tą środkową też muszę? Czy nie muszę? Nie muszę, ok. Teraz też pewnie przeczyszczę, przetrę. Face Avant, czyli na zewnątrz chyba. Tak mnie coś się kojarzy. Aubeko. Teraz trzeba zdjąć osłonkę, która jest na 10 i tu jest bardzo zalana olejem. Bardzo. A, bo już ruszyłem, myślałem, że się chciało obrócić. Albo że mi się śliznął klucz na tym, jak jest w oleju, ona już puściła po prostu, tak o. O nie, wpadła w piach. To mi się do czyszczenia i tak. I ostatni plastyczek. Tu już widać chyba nasi byli, bo jest albo ułamane, albo tak jest zaprojektowane w tym miejscu. No ale w oleju. Kto by się spodziewał, prawda? Teraz poluzujemy napinacz paska rozrządu.
To mnie akurat w tym samochodzie cieszy, że wszystko raczej, jeżeli już się nie obróci i znajdziesz dobry klucz, to odkręca się dosyć lekko i jest bardzo przyjemnie. O, już jest na tyle lekko, że chyba pójdzie tylko palcem. Tak jest. O. Mamy nakrętkę z podkładką. Odłożę sobie ją tutaj. I co, ten napinacz tak napina cały czas, czy? A, nie. Teraz go mogę zrzucić. I to będzie już ściągnięcie paska? Tak. O, tak już? Niemożliwością to jest. Napinacz pod palcami się trochę luzuje, więc chyba nie był w zbyt dobrym stanie. Więc wychodzi na to, że już możemy ściągnąć sobie pasek rozrządu. Tutaj z napinacza. Napinacz sam w sobie zajdzie, czy nie zajdzie? Jak on w ogóle jest tutaj? On jest tylko wsuwany. Widzę, że jest zardzewiały przy mocowaniu. Czy przy tam od strony silnika. O matko. No. Trochę tu już siedział. Nie wiem, w jaki sposób on działa. Nie wiem, czy Ina szła na pierwszy montaż, ale kojarzę, że jest to dobra firma. Wiem, że w Audi jak miałem robiony rozrząd, to kupowałem właśnie Inę. Może był robiony rozrząd, no ten pasek nie wygląda źle. Jeszcze zaraz mu się przyjrzymy. O proszę, a sam rozrząd jest Boscha. Może sam napinacz był wymieniany, albo nie był wymieniany w ogóle napinacz i Ina była na pierwszy montaż. Nie wiem. Jeżeli ktoś wie, to będę super wdzięczny za info. Taka wiedza zawsze się może do czegoś przydać. Lepiej wiedzieć niż nie. Obrócimy sobie go na drugą stronę. Nie, no wygląda na zdrowy. Nawet bym powiedział, że chyba bardzo. No jak tak na niego patrzę, to kurde, szkoda mi chyba go zmieniać, ale to jeszcze pomyślę, wyroczni się zapytam, czyli mojego ojca, on będzie wiedział, czy warto, czy nie warto. No na wszelki wypadek wypadałoby, ale czy ma to sens? To jest tylko 1.1, więc no, może nie wybuchnie. Na tę chwilę zostaję przy tym, że kupuję nowy i wkładam nowy, ale to się jeszcze wyklaruje. Jak już mamy zdjęty pasek rozrządu, to zostaje nam zdjąć tą pokrywę. Kręcimy korek. To wygląda na 13 albo 12. 13. Poszło bez problemu. Też pójdzie palcem. I drugie też bez problemu. Aż było słychać, jak się zluzowało. Pokrywę będzie można strzelić w jakimś kolorze zabójczym, czerwień czy coś. Będzie szybszy wtedy samochód, prawda? Się chyba przykleiło. Widać, jak się wylewa olej, jak naciskam. Czy ja to widzę? Wy pewnie nie. Więc już jakiś luz tam ma, ale jeszcze nie wystarczająco. Może płaski, długi śrubokręt. O, płaski śrubokręcik, delikatnie. Z tej strony nie chcę się jeszcze poddać. O, w końcu. O, coś mi spadło. O, już więcej mi spadło. Takie dystanse. Trzymając tam taką blaszkę. Pewnie w tych dwóch miejscach tutaj. No tak, jeszcze znowu mi upadło. A, podkładka mi poleciła. Ta tutaj jeszcze się trzyma, a ta mi spadła. No i to taka blaszka. Trochę brudna. Takiego nagarku lekkiego jest. Tu od spodu więcej. Kleisty taki bardzo ten olej. Ale jest zimno, nie chodził chwilę. Nie był zmieniany już pewnie dawno. No do przeczyszczenia też ręcznie po prostu. Teraz trzeba będzie odkręcić mocowanie głowicy, zaczynając od śrub tych najbardziej na środku i idziemy po prostu coraz bardziej na zewnątrz, aż odkręcimy wszystkie. Tu będzie dużo pewnie trzeba siły włożyć, bo dokręcanie tego to jest coś w stylu chyba 20 Nm i potem 240 stopni, więc nie można podać na przykład, nie wiem, 20-90 i potem, nie wiem, 150 N, tylko trzeba tak 240 stopni. No ale tak lubię widocznie. No i przy okazji tego, jak będę zdejmował tą głowicę,
to pewnie zajrzę do tych uszczelniaczy zaworowych. Tutaj też jest jeden filmik na ten temat, ale no jest to coś, co w ogóle nie robiłem. Mam nadzieję, że nic nie powalą. Tam jest, wiadomo, debiloodporny i w ogóle. W razie z czego będzie z czegoś pośmieć. No i co przy poprzednim filmie rozbierałem tutaj, okazało się, że po prostu fabrycznie tutaj szły głównie silikony. Moim zdaniem średnio, mało takie rozsądne rozwiązanie, ale tak robili. Przecież tutaj uszczeleczka pewnie to jest ta, co jest też na zewnątrz. Tak, na to wychodzi, dobra. Więc tam ta uszczelka, no tak jak ona była tutaj popękana w tym miejscu, to tą uszczelkę zmienię i może będzie trzymać, no bo tak to tutaj chodziło. Też sobie zerkam tak na szybkości na krzywki tutaj na wałku. No i wyglądają chyba dosyć zdrowo, na szczęście. Nie widzę, żeby tutaj cokolwiek było. Widać, w którym miejscu ona po prostu pracuje. No, gdzie jest wyjechane, a gdzie nie. Żadnych takich widocznych rysek nie da się zaobserwować. No to dobrze, no to z drugiej strony jest niewyżyłowany silnik, to co tutaj ma się dziać? Tutaj, jak już przyłożyłem, pasuje taka nakręteczka E14. Przedmucham sobie ją brake cleanerem, bo jest trochę brudna. Nie wiem, czy jakaś płośka była tym odkręcana, czy co. No i na to muszę wziąć klucz adekwatny do pracy, bo zwykłą grzechotką może mi braknąć siły. Dobra. Trochę jednak trzeba użyć siły. O, dobra. Chyba tak po troszeczku poluzuję do takiego luzu, powiedziałbym prawie na paluszka, i wjeżdżamy z kolejną z łapy. Cała buda chodzi. Ale będę miał zakwasy dzisiaj. Jest luz i idziemy dalej. Dobra. Nastękam się, a wy będziecie musieli słuchać tego stękania. Kurde no. Jest tu kawał siły włożony w to. No i oczywiście przy bieniu głowicy świeże śruby mocujące, bo te się po prostu mogły, to jak teraz strzela, to one mogły się po prostu wyciągnąć. Rozstrzelone też po takim czasie pracy. Już tylko 4 zostały, żeby nie przywalił w aparat. Ach, kurde. Dobra, o, przy samym obiektywie, calculator rated. Niestety nie będą tutaj żadne motorsportowe rozwiązania, ARP-ki. W Maździe są jak najbardziej, ale tam też inny budżet. No i ostatnia. Tałatajstwo. Szybkie łatwiejsze do roboty. Czy ja dobrze tutaj odkręcam wszystko? Czy to tak? Tak? Teraz mi zabało takie... Kurde, to chyba nie to. Czy to to? Bo gdzie by nie były śruby mocujące głowicę? Ja pierniczę, teraz się zestresowałem. Nie, no to chyba to. Się zestresowałem przez chwilę, bo tak mi wyskoczyło tutaj całość. Ale to pewnie to, bo nic innego nie ma takiego. To chyba nie jest smar. Tu chyba uszczeleczka coś puszczała. Mam tutaj śruby, odłożę sobie je. To sobie możemy obejrzeć, jak to wygląda jeszcze raz. Już zostały mi dwie śruby. Po żebym mógł sobie złapać z jednej i z drugiej strony i poruszać, poluzować, no i potem wyjechać z głowicą. Bo w teorii tak się powinno zaraz stać. No tu widać, jak ta uszczeleczka pracowała pięknie, prawda? Super szczelnie. Mam nadzieję, że telefon mi nie spadnie, bo jest tak na słowo honoru stoi. A... O, dobra, już idzie.
Już sobie klaszczę. O, dobra. No to wstajemy z kolan. Słuchaj, to uchwyty chyba mogę złapać. Kolektor nie jest zaparty o nic, zapomniałem o nim. Nie mam gdzie położyć głowicy. Kartonik gotowy. I wyjeżdżamy. Co mnie tu jeszcze trzyma? Puszczaj, chamie. O, udało się. O matko. O wow, no i nagaru jest. Na szczęście jest tylko nagar. No więc po kolei. Pierwszy tłok, no jest w nagarze, co nie? Drugi jest w nagarze. Trzeci, uwaga, jest w nagarze i to jest... I czwarty też. Na szczęście tutaj żadnych ubutków nie mamy. Jak patrzę na sam cylinder, to wygląda ok. Wsadzę może telefon, nie zmieści się, bo jest taki mały. That's what she said! Nic pod paznokciem nie zostaje. Tutaj super, jest gładko. To jest bardzo dobra wiadomość. Bardzo mnie to cieszy. No tylko nie cieszy mnie to, co tutaj jest, ale wszystko tu jest uwalone. Tu jest chyba olejowy jakiś, ale tutaj jakieś coś wystające. Albo tutaj, tu jest w ogóle tak wklęsła ta uszczelka. I w tym miejscu aż tak nie, ale w tym znowu jest wklęsła. Tutaj lekko też. No nic. Teraz może poderwę jakoś tą uszczelkę. Ona bardzo mocno siedzi. Sobie podgarnąłem paluszkiem, tu się normalnie złamała. Więc pęknięcie było. Jak ją ruszyć, żeby tutaj... O! O matko! Jak ładnie! Ale to w takim razie chłodziwo szło tędy i tędy, tak? Nie wiem jeszcze jak głowica wygląda, później sobie porównam z głowicą, już tego nie będę tak wtedy omawiał. Tu jest pewnie jakiś już olejowy, tak? Tak wygląda. Czyli tu olejowy i olejowy się nie... Tu są otwory na szpilę i tu jest też olejowy. I na przykład tu mogło się mieszać chłodziwo z olejem. W tym miejscu dokładnie. Na tym łączeniu. A tu czemu jest takie zassane? W sumie obejrzymy może z drugiej strony też. Bo to jest takie wzmocnienie ma. Definitywnie tutaj się musiał mieszać chłodniczy z olejem. Puszczała tutaj grubo na pewno. Zresztą tu widać oliwa stała, więc musiała się mieszać w tym miejscu. Tu oliwa nie stoi. Tutaj też nie. Chyba bardzo tragicznie wydmuchana nie była. Nie wiem, pierwszy raz diagnozuję uszczelkę pod głowicą. I oczywiście robię to na chłopski rozum, więc proszę nie brać moich słów na poważnie. No ale to miejsce mi wygląda jak na to, gdzie się łączyły olej z chłodniczym. W ogóle jak teraz tutaj z bloku zlać jeszcze chłodniczy w takim razie, muszę poszukać. W sumie boję się, nie powinienem tego robić, ale... No i co? No i cała ta powierzchnia będzie do wyczyszczenia. Gąbeczką, tam widziałem, ludzie biorą po prostu, czyszczą ładnie, trą. Bo to schodzi. Tutaj też no nie będzie raczej żadnych nierówności, żadnych wyżer. Może ewentualnie jakimś ściernym, delikatnie, żeby ten taki rdzawy nalocik zetrzeć. No i potem oczywiście to wszystko oczyścić bardzo dokładnie. No i jak tą powierzchnię już wyczyszczę i głowica wróci z planowania, no to świeża uszczeleczka. Victor Reigns chyba jest najbardziej polecana i jeszcze Elringa. Uszczeleczkę nową położę Victora Reignsa, bo mi ją polecili na grupie na Facebooku Peugeot 106 Saxo. Bardzo pozdrawiam grupkę, bo jest zawsze bardzo miło i każdy chętnie służy pomocą. Więc jak macie jakieś problemy, to tam uderzać można śmiało. No i wychodzi na to, że to będzie na tyle dzisiaj z roboty. Zrobiłem to, co miałem zrobić. Udało się w końcu. Nawet taki amator jak ja dał radę, więc nie ma tragedii. Zresztą to jest prosty silnik, mały, przede wszystkim lekki, więc tutaj raczej sobie każdy powinien poradzić. No i co, trzeba będzie go pouszczelniać na nowo. Pewnie uszczelniacze zaworowe, nie robiłem tego, ale trzeba będzie zrobić, się nauczyć, albo oddać do kogoś, najwyżej się kupi drugą głowicę. Chociaż może nie będzie tak źle i dam radę, bo w internecie tych zagranicznych treści trochę o tych
Peugeotach i Citroenach jest. Więc te filmy nagrywam też trochę z taką myślą, że jednak po polsku brakuje tych treści o tych samochodach i tych silnikach. Może komuś się przyda. Nie rozumiem może tak angielskiego. Jest dużo francuskich, wiadomo, źródeł, ale tam ja też się boję zapuszczać, bo już mnie jeden Francuz podpuścił z tym zderzakiem i źle mi mówił. Ten nagar, co tutaj jest, ręcznie się go pozbędę. No ale jak widać, nie będzie to jedyne miejsce, gdzie to tak wygląda, więc jakaś płukaneczka może się przydać. Nie jest on też jakiś gruby, wystarczy tylko po prostu go rozpuścić na dobrą sprawę. Widać też, dokąd pracują pierścienie. No tutaj też jest nagaru. Wypychały go trochę tego oleju. To też przetrę. No i jak już będzie złożony silnik, to pewnie zrobię też płukanie całego układu chodzącego. Nie robiłem tego nigdy. Nie wiem, czy to się sprawdza. Z drugiej strony też nie wiem, czy tutaj ktoś na przykład nie lał wody. I czy na przykład głowica nie będzie pęknięta gdzieś, bo może być jakieś mikropęknięcie i dopóki nie sprawdzi się tego profesjonalnie, to nie wyjdzie. Tak więc na teraz zabezpieczam to. Chowam gdzieś głowicę, nie mam też stretcha. Miałem kupić stretch, żeby spakować do bagażnika głowicę. Ale jeszcze wpadłem na szatański plan. Położę tak telefon. Siema. I podniosę głowicę, chociaż zaleję z telefon. To trochę słaby pomysł. A trochę szkoda. Albo nie zaleję. Kilka kropel spadło, nie wiem, czy coś było widać, mam nadzieję, że się udało i coś też sam dopatrzę. Jeszcze tak na jolo, szeroki kącik, widać tak odgniotła uszczelka, że zostały ślady kolorowe. Tak jak tutaj są poprzytykane po prostu kanały, jeśli dobrze widzę i rozumiem, na przykład ten. Chyba to jest przytkane. Mimo wszystko ciężko tak jedną ręką trzymać głowicę. Nie jest najcięższa, jest mały silnik, ale ciężko. Nie, tu jest nieprzytkane. Tutaj jak widać mamy zawory, wydechowy i dolotowy. Wydechowy ma barwę taką ceglaną, taką trochę miedź, trochę fioletu lekko. I na drugim i trzecim cylindrze tak jest. Tam gdzie świece były najczystsze, a na cylindrze pierwszym i czwartym, gdzie czwarty był troszeczkę lepszy niż pierwszy, jest on ciemny, więc tutaj chyba jest nieszczelny zawór i po prostu puszczało olej. Nie wiem, nagar się zrobił przez to. W sumie czy dolotowe też powinny być takie czarne? W sumie nie wiem, ale wiem, że świeca powinna mieć taką barwę. Taka barwa jest ok. Taka już trochę gorzej, ale no nie powinna być chyba czarna. Tak jak były świece. O, już mi się wylewa olej. Dobra. O, stawiamy głowicę. Będę musiał jeszcze ją przenieść w miejsce takie dosyć bezpieczne, może trochę odizolowane od tego piochu. Najlepiej, żebym zawinął jakąś folię, może po prostu wezmę worek na śmieci, jakiś większy i zawinę, żeby tu się nic nie pyliło, nic nie dostawało, no bo będzie potem dramat. Matko, to jest skomplikowane. W My Summer Car też to było skomplikowane, trzeba było robić z instrukcją, jak pierwszy raz robiłem. No, tak jak jeden z widzów napisał, a nawet dokładnie mój brat, to jest My Winter Peugeot. My Summer Car to można przechodzić ile się chce, a tutaj jak coś się źle zrobi, to będzie słabo. Save'a nie wczytam. To tak już zbliżając się ku końcowi, chwilę odpoczynku. Teraz zapakuję głowicę do worka, do tego kartonu i będzie sobie na razie leżeć, czekać. No i zastanawiam się, czy blok też będzie do planowania, czy nie. Przeczyszczę to na razie tak ręcznie. Ale no taki nalocik się pojawił, a nie chcę, żeby wyszła mi zaraz znowu po miesiącu do roboty uszczelka, bo nie będzie do końca zrobiona jak powinna, zgodnie ze sztuką. Już jest zawinięty. Teraz do pudełka. Pudełko sobie przeniosę. Dalej, żeby na przejściu nie stało. I weźmiemy sobie. Jeszcze zakryjemy to
pewno tu nic się nie działo, a na blok tylko rzucę też może jakiś karton. No to chyba na pół mogę zgiąć, będzie dobrze. O, pasuje jak ulał. Dobra, oj sup, no tutaj do bagnetu, tutaj do łapy, jak stworzone normalnie do tego. W sumie sobie mogę rzucić to, ten dekiel tutaj na to. Przy tym deszczu dzisiaj to się robi gorzej niż na mrozie, naprawdę. Dzisiaj już nie sprzątam, nie mam siły, jest ciemno, jest zimno. Plecy mnie bolą po tym odkręcaniu głowicy. Bo człowiek się cały spiął. Zamiast wyprostować plec, to na zgiętym i teraz wychodzi. No i klasycznie na koniec odpowiadam na Wasze komentarze. Dzisiaj w Peugeotiku. Następnym razem położę sobie kanapę, żebym miał wygodnie gdzie usiąść, a nie na gołej blasze. Pierwszy komentarz odnosi się do wybieraka i osłony pod silnikiem. Wiem, że to jest mod, żeby przerobić oryginalny shifter na short shiftera. Po prostu coś tam się robi na grupie Peugeota i Saxo, jest o tym pełno informacji. A w odpowiedzi Filipa do tego komentarza, płyta pod silnik, to też jest w planach. Myślę, czy samemu spawać taką płytę z aluminium, czy jednak iść może w gotowca. Wiem, że czasami się pojawiają na sprzedaż w dosyć okazyjnych cenach, a sam arkusz kupić blachy tam 5 mm myślałem, żeby to nie była dwójka, trójka, która się przebije, jeżeli w coś przywalę, tylko żeby jednak się rzeczywiście ten samochód ślizgnął. No to koszt mi się wydaje, że do 500 samego materiału, plus to, że coraz bardziej się skłaniam ku temu, żeby kupić jednak migomata, bo przyda się kombinować, jeździć, tu trochę zrobić tego, tu trochę tamtego. No chyba trzeba będzie zrobić taki zakup, wyda się pieniądze, no ale długofalowo to pewnie się zwróci i to kilkukrotnie. No więc poza kubłami i sportową kierownicą z nabą, no to mi się wydaje, że właśnie ta osłona pod silnik, bo to mi się przyda. To zabezpieczy mi miskę, nic się wtedy nie stanie i będę spokojniejszy, też będę wiedział, że będę mógł iść na pełnej. Kolejne dwa komentarze bardzo podobne. Dziękuję. Miło widzieć po prostu, że moje starania i to, że sobie tutaj dłubię, więc jakby no z samego tego czerpię satysfakcję, że może w moim filmiku nawet jeden głupi żarcik, czy po prostu jakaś ciekawostka komuś się przydać, rozweselić. Następny komentarz. No też mi się wydaje, że tutaj chodzi głównie o olej, że no zresztą dzisiaj było widać na pierwszym i czwartym cylindrze te zawory już są całe czarne, to no nie ma co się dziwić, że świeca będzie taka sama. Tak, tamten przycisk bliżej podszybia, to przeszło mi przez głowę, że to może być właśnie jakiś uderzeniowy. Chyba nawet jak Michał u mnie był, to o tym gadaliśmy, że to jest chyba coś takiego, że właśnie odcięcie jakiegoś prądu przy uderzeniu. Dzięki za sprostowanie. Aku, twój komentarz już był wcześniej w filmie. Domino, bezmiennie, super komentarze, tak trzymaj, podoba się to dla mnie. Aleksander, już szukam filmików, zdjęć, zaraz je tutaj dodaję. Cyk. Bardzo dobry ustaw był. Zobaczysz, że w następnym odcinku będzie Saxo. Tylko muszę nie zapomnieć, bo ty wiesz, co ja mam na biurku. Więc będę miał Peugeota Saxo, nie 106. Co o tych datach z Action? Świecą dobrze, ale no trochę krótko. Mogłyby te jednak akumulatorki w nich dłużej wytrzymywać. Jest ładowanie na C, no ale na takie kilka godzin dłubania starczy, nie więcej, więc no może ta czołówka nie była złym wyborem, a jednak no z czołówką jak się wejdzie gdzieś pod samochód, no to nie musisz trzymać drugiej rzeczy czy kłaść jakoś, żeby ci świeciło, więc też pewnie jakąś czołóweczkę się wyposażę. No i oczywiście pozdrowienia dla Motojebawki, najlepsza grupa motoryzacyjna, najlepsza ilość członków na niej. Nie bez powodu stamtąd się wywodzą takie gwiazdy YouTube'a jak Motobieda. To może też będzie mi dane, chociaż nie wiem, nie jestem tak piękny. No i to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję pięknie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Niezmiennie, jeśli jest jakiś feedback, coś chcecie doradzić, gdzieś mnie poprawić, bo to też zawsze warto, to będę wdzięczny. Miło też mi będzie, jeżeli zostawicie lajka, suba, bo dotrzemy do szerszego grona odbiorców. Będzie więcej widzów, będzie ciekawiej w komentarzach. Każdy się czegoś może nowego nauczy, a po to jest wiedza, żeby się nią dzielić. No i specjalne podziękowania dla wszystkich spoza komentarzy na YouTubie, którzy pisali do mnie prywatnie odnośnie filmów. Jestem wdzięczny za takie pozytywne opinie, że to aż tak się podoba. Super mi miło, dzięki. Będę miał na pewno tydzień przerwy, jeżeli chodzi o odcinek, bo teraz wychodziły co tydzień,
ale w najbliższy weekend nie będę robił Peugeota. Wyjeżdżam. Dopiero za 2 tygodnie możecie spodziewać się kolejnego. W środę albo czwartek. Zależy, kiedy się wyrobię z montażem. Także to na tyle z mojej strony. Dziękuję pięknie. Mam nadzieję, że się podobało i do następnego. Siema.